wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Możecie się zdziwić, ale dzisiaj nagrywam podcast. Nie wydarzyło się nic szczególnego, oczywiście filmy nadal będą się pojawiać na moim kanale, tym razem chcę po prostu poeksperymentować. No i zanim zaczniemy, uspokoję Was tylko, że film z cyklu Moi Eurowizyjni Faworyci oczywiście z pewnością się pojawi za jakiś czas, jest on w fazie tworzenia. Dzisiaj nie jestem sama, ponieważ jest ze mną mój eurowizyjny ziomek o imieniu Wicia. Dzień dobry, cześć. Siemeniu. I będziemy rozmawiać o tegorocznej Eurowizji. O tym, co nam się podobało, co nas zaskoczyło, podsumujemy sobie to wspólnie. Wiem, że taki temat na moim kanale już się pojawił, ale dziś formuła będzie trochę inna, ponieważ mam gościa, który doda również wiele swoich uwag i swojego punktu widzenia. No to co, od czego zaczniemy, jak myślisz? Myślę, że na początku możemy podsumować, co się działo ogólnie w całym tym sezonie eurowizyjnym. No dobra, no to może zacznijmy właśnie od tego, jak oceniamy ten sezon, żebyśmy mieli jakiś wstęp. No, jak już zacząłeś, no to możesz nam powiedzieć właśnie, co sądzisz na temat tego sezonu ogólnie. Znaczy tak, nie wiem, czy to był akurat jeden z najlepszych, wątpię, szczerze powiedziawszy, ponieważ ja mam bardzo duży niedosyt związany z tym, jak wyglądały preselekcje, że dużo jednak piosenek było takich, nie chcę powiedzieć miałkich, no było średnich na pewno, jeżeli chodzi o Eurowizję, ogólnie o kandydatów na Eurowizję. Wygrywały zazwyczaj piosenki, które powinny wygrać. Nie widzę, tak naprawdę nie mam w głowie żadnego przypadku przeciwnego. Koniec końców, jeżeli miałem powiedzieć o zwycięzcy, no będziemy jeszcze o tym mówić na pewno, ale koniec końców jestem zadowolony z tego, kto wygrał. Nie wiem właściwie, jak to opisać, bo moim zdaniem cały ten sezon był całkiem w porządku. Ja się dobrze bawiłam na preselekcjach. Eurowizję też uważam, że można uznać za udaną. Natomiast mam jakiś taki ogólny niedosyt, bo mimo wszystko wydaje mi się, że odkąd oglądam Eurowizję, czyli już od bardzo dawna, no bywały lepsze sezony. Ten nie był najgorszy na pewno i uważam nadal, że to był naprawdę niezły sezon, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie było to takie w punkt. Znaczy zgodzę się, nie był to najgorszy sezon. No, znalazłbym przykłady sezonów, w których piosenki już na samej Eurowizji były straszne, absolutnie. Nie chcę wymieniać lat, żeby się nikt nie obraził. Natomiast fakt jest faktem, że dało się na tej Eurowizji znaleźć piosenki, które oboje lubimy, bądź ja jakieś lubię, ty jakieś lubisz. Z tym, że no wydaje mi się, że w tym roku było ich mniej jak w poprzednich latach, ale to jest może tylko i wyłącznie moje złudzenie. Znaczy, wydaje mi się, że mimo wszystko po 2020 roku, który uważam za taki reset, ponieważ mieliśmy wtedy niebywałą sytuację, Eurowizję całą odwołano, no to w zasadzie ten tegoroczny sezon ja bym umieściła na 3. miejscu, właśnie spośród 5. Na 1. miejscu sezon 2023. Potem jeżeli chodzi o Eurowizję, to też uważam, że Eurowizja 2021 była naprawdę bardzo dobra. No i potem w kolejności powiedziałabym, że ten sezon tegoroczny właśnie by się u mnie przynajmniej znalazł. Znaczy wiesz co, ja bym trochę polemizował, znaczy zgadzam się co do 23 i 21 roku, to niewątpliwie były dwa najmocniejsze sezony. Czy umieszczałbym jako trzeci ten? Ja się zastanawiam nad 22 rokiem, tylko 22 rok wypacza nam sama Eurowizja, nie pod względem nawet tego, jakie były tam piosenki, tylko no niestety niefortunnej sceny, tak lekko, delikatnie mówiąc, która bardzo mocno wiele występów wypaczyła. Pewnie gdzieś 3., 4. faktycznie byłby ten sezon, to się zgodzę, no w zeszły rok sama Eurowizja w sobie, ta atmosfera tej Eurowizji, wszyscy wiemy zresztą o co chodzi, no niestety była jaka była, no i skończyło się jak się skończyło. Ale mi się wydaje osobiście, że ten rok 2022 był taki trochę nie do końca rozkręcony, nie wiem jak to inaczej nazwać. I tak naprawdę możemy płynnie, jak mówimy trochę o rozkręcaniu się, no to możemy przejść płynnie do preselekcji już tegorocznych, czyli do tego preselekcyjnego swingu, który był w tym roku intensywny, 28 preselekcji w tym roku, wyjątkowo dużo.
jak na w ogóle sezony, a już mamy wiadomość, że w przyszłym roku będzie on na pewno o jedne więcej, bo Austria będzie organizować preselekcję. No, tylko pytanie, czy ktoś, kto w tym roku organizował preselekcję, jednak za rok nie stwierdzi, że nie będzie jednak ich organizował, typu na przykład Czarnogóra, czy no jakiś inny kraj, który gdzieś tam no nie zawsze te preselekcje w przeszłości organizował. No ale okej, to jest prawda, że mieliśmy w tym sezonie naprawdę bardzo dużo tych emocji preselekcyjnych i może trzeba się zastanowić, które preselekcje w tym roku nam się podobały najbardziej. Nie wiem, masz jakiś pomysł? Czy nie będziemy ukrywać, że chyba wspólnie wybierzemy jako te najlepsze UAMKO, na pewno, bo tam było 6 piosenek, które miały niebywały poziom. Ja już nie mówię nawet o live, tam było troszeczkę gorzej, ale to nie była wina artystów, tylko bardziej technika zawiodła. W pewnym sensie piosenkowo ja bym pozytywnie ocenił PZE, mimo wszystko, bo tam naprawdę się było gęsto od dobrych piosenek. No i wynikowo oczywiście Melodie Festivalen. No właśnie, ale wymieniłeś na przykład PZE i parę minut wcześniej mówiłeś też, że w zasadzie no to w większości preselekcji wygrał ten, kto powinien je wygrać, a wydaje mi się, zresztą no trochę się już znamy i wydaje mi się, że nie chcieliśmy za bardzo, żeby Prince wygrywał te preselekcje serbskie. Oczywiście no nie byliśmy tym jakoś bardzo załamani, ponieważ zdecydowanie były gorsze opcje, ale czy ja bym się tutaj zgodziła, że rzeczywiście to były dobre preselekcje całościowo? Znaczy całościowo było tam bardzo dużo faktycznie świetnych piosenek, tylko że co nam po tym, jeśli one tak naprawdę przepadły na pewnym etapie? Znaczy powiem tak, no odnosząc się już do Prince'a, bo o nim tutaj poruszyliśmy, on był poniekąd wśród kandydatów naszych, nie był wysoko, to się możemy oboje zgodzić, nie był na pewno wysoko, bo wymienialiśmy i Mimi Mercedes, i Tam, i szczerze powiedziawszy Filariego. No Filariego to oczywiście, no w moim przypadku oczywiście, etc. Natomiast Prince gdzieś tam za nimi też krążył. Okej, to nie jest tak, że my byliśmy turbo zachwyceni jego wygraną, no ale był wśród tych kandydatów. Jeżeli chodzi o PZT, jeszcze wspomnę o tym cudownym interwalu, kiedy Trenuletul było śpiewane. Niby się zgodzę, że ten Prince mimo wszystko gdzieś tam się przewijał wśród tych potencjalnych zwycięzców, tylko że czy ja tak naprawdę go uważałam za pretendenta do zwycięstwa, on był gdzieś w mojej prywatnej topce bliżej takiego 10. miejsca raczej. Nie wiem jak u Ciebie, natomiast no nie byłam tym bardzo załamana, ale nie byłam też zachwycona zdecydowanie. Ale muszę się z Tobą zgodzić, no bo jeżeli wymieniliśmy już sobie te najlepsze preselekcje, ja myślę, że wybrałabym bardzo podobnie jak Ty, natomiast zatrzymam się na chwilę przy UAMKO, ponieważ no też robiłam nawet na ten temat filmik osobny w tym sezonie i bardzo mnie interesują te preselekcje i tutaj się bardzo z Tobą zgadzam, że poziom był świetny, tylko pytanie, czy w ostatnich latach w ogóle UAMKO któregoś roku miało słabszy poziom? W sumie ja sobie nie przypominam. Znaczy wiesz, na pewno w kontekście UAMKO taką cenzurką będzie rok 2023. Gdzie masz Humy, gdzie masz Robina Pakalena, gdzie masz Benjamina, Keirę, ja już wszystkich też nie pamiętam, to nich 7 było. Portion Boys jeszcze, teraz mi się przypomniało. Czy 24 był aż tak mocny? No, był mocny, nie ukrywam. Zresztą to są preselekcje, no musielibyśmy pewnie się cofnąć do 21 albo do 22 roku, żeby powiedzieć o słabszym poziomie, chociaż nawet wtedy chyba nie był. Finlandia jednak trzyma ten stały, mocny poziom. No okej, wymieniłeś jeszcze Melfest i tutaj muszę powiedzieć, że mimo wszystko się z Tobą zgodzę, chociaż raczej nie jestem znana z tego, że ja Melfest jakoś bardzo mocno z zachwytem oglądam, bo raczej tak na przestrzeni lat to nie były zdecydowanie moje ulubione preselekcje,
No, ale w tym roku muszę przyznać, że oglądałam je i naprawdę mi się podobały. Natomiast wydaje mi się, że podobały mi się głównie dlatego aż tak bardzo, bo w końcu wygrało tam coś, co było nieprzewidywalne i co też mi osobiście bardzo się podobało. Po raz pierwszy po 27 latach z Melfestu wyszła piosenka, która na Eurowizji była śpiewana po szwedzku. Wiadomo, dialekt, ale mimo wszystko po szwedzku. No i też można wspomnieć, że jednak mimo, że były naprawdę mocne nazwiska w finale Melfestu, Klara Hammarström, Jon Lundvik, na przykład, Moselle Merlew przede wszystkim, to jednak Kai wynikiem widzów, bo to głównie widzowie rozbili bank 90 punktów na 96, to jest gigantyczny wynik, praktycznie maks. Kai dzięki temu wygrali te preselekcje i myślę, że chciałbym, żeby to był taki powiew świeżości do Melody Festival. Nie mam za bardzo złudzeń, ale może. No właśnie, ale to jeszcze tutaj, tak jak wspomniałeś, był dialekt i wydaje mi się, że to jeszcze bardziej podbija ten efekt wow tego zwycięstwa, no bo mimo wszystko to nawet nie był tak typowo język szwedzki, tylko właśnie jeszcze dialekt do tego dochodził, co jest jeszcze bardziej niebywałą sytuacją moim zdaniem. To jeszcze tylko powiedzmy jedno zdanie, że Kai przed Melfestem u Bukmacherów na 30 miejsc zajmowali miejsce 30. Znaczy nie zgodzę się, bo tam się cały czas zmieniały te Znaczy, ja notowania mówię na początku. bookmacherów. Na początku tak, na początku się zgadzam, że byli praktycznie na samym końcu. Natomiast potem tak z czasem zaczęło to trochę rosnąć. Okej, no ale omówiliśmy sobie zagraniczne preselekcje, a w tym roku mieliśmy też polskie i to takie, które mogą być trochę przełomowe, bo takie głosy się pojawiły po właśnie preselekcjach. I musimy się zastanowić, czy docelowo taki format preselekcyjny, jaki mieliśmy w Polsce w tym roku, to jest coś, co chcemy kontynuować. Jak myślisz? Powiem w ten sposób. Sam format w sobie, czyli finał, ten wielki finał krajowych preselekcji, uważam, że jeżeli chodzi o sceniczne pokazywanie występów, o pocztówki, o głosowanie nawet, które było w 100% jawne, to jest droga, którą musimy iść. Ja mam wątpliwości tylko do tego, co się działo przed preselekcjami, natomiast to jest coś, co ty omawiałaś już na kanale, dlatego ja nie będę do tego wracał. Możecie sobie to zobaczyć w jednym z tam materiałów wcześniejszych, które Agulka tutaj dawała. Natomiast fakt jest faktem, to jest dobry początek, ale jak to dalej pójdzie, bardzo ciężko stwierdzić, bo jednak bardzo dużo jeszcze jest do poprawy. Ja się troszeczkę zastanawiam, bo teoretycznie te preselekcje miały w tym roku wszystko, co preselekcje dobre mieć powinny w Polsce. A jednak mimo wszystko, no wiadomo, wygrała Justyna Steczkowska, czyli najlepszy możliwy wybór. Ja sama bardzo chciałam, żeby właśnie ona wygrała, no i tak się stało. Więc tutaj no z wyniku jak najbardziej ja byłam zadowolona. Myślę, że nie tylko ja, tylko bardzo, bardzo wielu fanów Eurowizji. Natomiast całościowo ja po tych preselekcjach odnoszę wrażenie, że tam jakoś realizacyjnie coś mi nie siadło. I pytanie, czy tutaj nie będzie jakiegoś pola do manewru, do poprawy? Tu się zgodzę, natomiast ja mam jeszcze jedno jakby zażalenie w stosunku do tych preselekcji. Uważam, że za dużo było ballad. Za dużo było, znaczy może nie samych w formie ballad, ale takich wolnych piosenek. Uważam, że jeżeli chcemy rozwijać te preselekcje, musimy jednak pójść w bardziej zróżnicowany dobór wykonawców, dobór utworów biorących udział. Ale w sumie to Ci powiem, że ja się nie do końca z tym zgodzę, bo w ogóle właśnie w tym roku mieliśmy dosyć jak na Polskę zróżnicowany ten wybór tych piosenek, no bo mieliśmy i folkowe piosenki, i taki elektrofolk, takie inspirowane folkiem bardziej tajemnicze brzmienia, typu właśnie Lusterka. Mieliśmy Justynę Steczkowską z bardzo taką oryginalną piosenką. Mieliśmy właśnie też ballady. Mieliśmy piosenki takie popowe, radiowe, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o utwory w tym roku w polskich preselekcjach, to one akurat były dosyć zróżnicowane, przynajmniej tak mi się wydaje.
Wiesz, każdy może mieć swoją ocenę, to jest oczywiste, natomiast dla mnie za dużo było trochę tych wolnych, bo mówimy o Darii, o Januszu Radku, o Teo, który dostał dokooptowany jako 11, Dominik Dudek też z balladą. No mógłbym wymieniać tak naprawdę i ja się zgodzę, że było piosenki typu Lusterka, typu Chrust, typu Justyna Steczkowska, typu nawet Sonia Maselik, o której możemy wspomnieć, bo to faktycznie było takie popowe. Natomiast ja bym jednak chciał trochę więcej takiego zróżnicowania, żeby ono było bardziej widoczne. No ale dobra, podsumowaliśmy sobie już te preselekcje. Myślę, że przejdziemy może do następnego punktu i weźmiemy sobie na tapet nasze pozytywne zaskoczenia właśnie w tym roku na Eurowizji. Czy coś Ci przychodzi do głowy? Po zeszłym roku duży pozytyw turkusowy dywan, który był zorganizowany super, z dywanu do tramwajów przenosili się, przejeżdżali później tymi tramwajami, ulicami Bazylei. To było plus po zeszłym roku, w którym dywan był fatalny. Sama w sobie organizacja myślę, że też bardzo na plus. Myślę, że sama organizacja, sama scena, same efekty na scenie, mówię o tych górach, które się pojawiały, super i absolutnie. Dodawało to takiej kinematyczności każdemu występowi, który oczywiście podjął się wzięcia tych 3D gór na swoim występie. No niby tak, ale powiem Ci, że jak teraz spróbuję sobie przypomnieć w ogóle zeszłoroczny dywan na otwarcie Eurowizji, to ja mam czarną dziurę w głowie i w ogóle go nie pamiętam, a na pewno go oglądałam, bo oglądam co roku. Natomiast teraz pytanie, jakbyśmy to porównali do tego roku, bo akurat czy dywan był w tym roku jakimś takim plusem bardzo dużym? Wydaje mi się, że to było bardzo takie chaotyczne i rozwleczone. Ci artyści się pojawiali w takiej jakiejś randomowej kolejności. Może tam była jakaś kolejność, ale to było takie niespójne. Najpierw dali kawałek na przykład, że ktoś się pojawił. Potem dopiero po pół godzinie ta osoba udzielała wywiadu. Nie było takiej spójności, było sporo chaosu. I dla mnie to się ciężko oglądało, bo po prostu nie było takiego porządku, że na przykład czekam na tego i tego artystę, obejrzę sobie co powiedział, jak się zaprezentował i mam kolejnego, tylko musiałam na te kawałki, na te różne urywki czekać jakby przez cały ten dywan. Natomiast co do tej całej organizacji takiej technicznej, co do sceny, co do w ogóle tego, jak to wyglądało realizacyjnie, to ja się jak najbardziej zgadzam. A czy miałeś jakieś zaskoczenia pozytywne, na przykład co do wyników? Znaczy tak, na pewno cieszy mnie awans Vibe. To jest zespół, duet w zasadzie, któremu ja kibicowałem od początku. Nie było to jasne, że oni awansują. Ja nie mówię, nawet nie odnoszę się do bookmacherów, tylko wiadomo, że oni byli takimi border qualifiers. To tak mi się głównie kojarzy z zaskoczeń pozytywnych, jeżeli chodzi o wynik. No tutaj ja się zgodzę z tym, że super, że Vibe awansowali do finału, bo ja też bardzo chciałam. I tak zastanawiając się, kto jeszcze tutaj mnie pozytywnie zaskoczył wynikiem, to przychodzi mi do głowy Park, nie wiem czy się zgodzisz, znaczy domyślam się, że tak, no bo też lubiłeś naprawdę tę piosenkę. No i Katarzis, na pewno bardzo mnie to cieszy. Tutaj jeżeli chodzi o wymienienie właśnie Katarzis i Parga, no to wydaje mi się, że tutaj te awanse były zdecydowanie pewniejsze, ale nadal to nie było takie pewne, że mogliśmy to powiedzieć na 100% i absolutnie się nie wahając. Nie wiem, czy się zgodzisz, że właśnie te dwa awanse były bardzo takim jakościowym wydarzeniem, o. Myślę, że tak. Ja Park jak najbardziej, może nie to, że piosenkę lubię, ale naprawdę na scenie ten staging był fenomenalny. Katarzys oczywiście też, ja akurat nie brałem pod uwagę, że oni nie awansują. Mogło się tak zdarzyć oczywiście, to nie byli tacy pewniacy, ale no jednak brałem ich zawsze pod uwagę. Natomiast jedna rzecz, która była zaskoczeniem pozytywnym, ostatecznie pozytywnym, o czym możemy powiedzieć, czyli sposób podawania finalistów, który wydawał się na początku mierny, że to jest kompletnie irracjonalny pomysł, natomiast koniec końców bardzo fajne napięcie zbudowało to i naprawdę bardzo fajnie to było pokazane. Zgodzę się bardzo mocno i to był skok jakościowy. Ja na początku, kiedy ogłoszono, że będzie znowu jakiś pomysł co do innego ogłaszania właśnie kto się zakwalifikował do finału, to byłam dosyć sceptycznie nastawiona, ale potem w praktyce to się oglądało po prostu świetnie. Ja jeszcze chyba bym tutaj troszeczkę udoskonaliła ten system, bo on po podaniu już kilku tych finalistów
robił się trochę przewidywalny. Ale gdyby coś tutaj pokombinować, to uważam, że to by było świetne i to naprawdę, naprawdę bardzo zbudowało atmosferę. Pamiętam chyba taki właśnie to zestawienie, gdzie była bodajże Słowenia, Azerbejdżan i Portugalia. I w momencie, kiedy wiesz, że ktoś z nich na pewno awansuje, no to już masz po prostu totalnie głowę pełną nieprzewidywalnych myśli, bo no nie spodziewałeś się ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego w finale, a ktoś jednak z nich awansuje. I chyba przejdziemy już do negatywnych zaskoczeń. Znaczy ja jeszcze jedno tylko powiem, nie wszyscy się ze mną zgodzą, mało kto się ze mną zgodzi, ale wynik Tomiego Casha, który był zaskoczeniem. Dla mnie pozytywnym, bo ja tę piosenkę lubię. Wiem, że nie dla każdego to będzie pozytywne zaskoczenie. Dla mnie było jak najbardziej. A ja sama nie wiem, czy to było dla mnie pozytywne, czy negatywne, bo ta piosenka jest moim takim guilty pleasure i ja lubię jej słuchać. Nie powiem, że nie lubię, bo bawię się świetnie, kiedy słyszę właśnie Espresso Macchiato, ale wiem, że no coś mi tam też troszkę w tym przeszkadza, ale tak nie do końca i ja już sama właściwie nie wiem, co na ten temat powiedzieć. Ale dobra, przejdźmy do tych negatywnych doświadczeń. Co Ciebie zaskoczyło negatywnie? Nawet nie wiem od czego zacząć, bo sam początek, próby, dawanie zdjęć, potem jakieś dawanie dziwnych filmów, nie wiadomo po kolei jak te zdjęcia. Każdy nadawca mógł sobie tak naprawdę wszystko dawać sam. Cały taki miszmasz niewiadomych prowadzonych w tym roku. To jest prawda, tylko pytanie, czy to jakoś bardzo, bardzo nas mocno bolało, no bo to podczas prób było takie trochę irytujące, ale czy to było strasznie traumatyczne? Dla ciebie trochę tak, bo miałaś robotę do wykonania. No faktycznie, dobra, nieważne. W każdym razie, no zgodzę się, bo rzeczywiście to było niepotrzebne zamieszanie, można było tutaj wprowadzić większy porządek, a myślę, że to była kwestia po prostu takiego złego rozplanowania, bo podejrzewam, że skoro do tej pory mogliśmy mieć w miarę uporządkowane te materiały z prób, które się pojawiały w jakiejś kolejności konkretnej, no to myślę, że ten rok nie powinien być inny pod tym względem. Natomiast, no to jest taki dodatek. A co jeszcze Cię negatywnie zaskoczyło? Wiesz, to jest tak naprawdę dopiero rozpoczęcie, bo tak naprawdę możemy przejść do NQ, czyli Non-Qualifiers. Duży szok, brak awansu Australii. Ja tej piosenki, szczerze mówię, nie lubiłem, ale mimo wszystko ja nie sądziłem, że to nie awansuje. Brak awansu Czech, o którym też możemy powiedzieć, genialna piosenka. Staging był niezły, przynajmniej w mojej opinii. Na pewno niespodzianką był brak Belgii, która w pewnym momencie była pierwsza u bookmacherów, tylko że to było w momencie, kiedy Mentissa była w preselekcjach i trochę poniekąd zaskoczenie Cyprem, że on nie awansował. To jest jednak pewne zaskoczenie, że ostatnia piosenka wykonywana w półfinale nie awansuje. Tutaj się jak najbardziej zgodzę, bo zarówno jeden, jak i drugi przypadek i Czechów, i Australii uważam, że to był skandal, że nie weszli do finału. Powiem szczerze, że nawet chyba trochę bardziej dziwi mnie brak awansu Adonksa, no bo tutaj Australia miała trochę utrudnione zadanie, no jako że jednak ten półfinał otwierała, więc też trochę większe to ryzyko było, chociaż z kolei piosenka była taka bardziej pod televoting może nawet niż Adonks miał i też było to bardzo dużym szokiem. Jeżeli ja miałabym dodać coś, co mnie jeszcze zaskoczyło, jeżeli chodzi tak negatywnie o tych brak kwalifikacji, to ja bym chyba powiedziała o Klemenie, który owszem nie był bardzo mocnym faworytem do tego, żeby w ogóle wyjść do finału i się zakwalifikować. Ja się zgodzę, że szanse były nikłe, ale powiem szczerze, że tego właśnie wieczoru wtedy to był jeden z najlepszych stagingów i piosenka koniec końców na tle tej energetycznej stawki się bardzo wyróżniała. Więc w trakcie oglądania powiem całkiem szczerze, że było to dla mnie trochę zaskoczeniem, że naprawdę się jednak nie udało, bo liczyłam trochę po cichu na takiego fikołka. Ja się zgodzę tak naprawdę co do Słowenii, bo ten staging był po prostu dobry, dobrze dopasowany, bardzo prosty. Natomiast ja jeszcze chciałem, tak patrząc nawet na listę krajów, chciałem powiedzieć o jednym kraju, o Ukrainie. I to nie jest zaskoczenie miejscem, tylko zaskoczenie stagingiem. Ukraina dla mnie przez lata jawiła się jako
kraj, który miał najlepsze stagingi możliwe. W tym roku to był po prostu dramat. Ja uważam, że staging widbirowy dla Zifferblatt, dla Bird of Prey, to było coś może nie fenomenalnego, ale bardzo dobrego. Natomiast to, co zobaczyliśmy na Eurowizji, ciężko mi się to oglądało. Zgodzę się, niestety, znowu, tym razem niestety, no bo tutaj ja się trochę też rozczarowałam, nawet nie trochę, tylko dosyć mocno tym stagingiem, bo bardzo lubiłam tę piosenkę. Ja miałam do niej dosyć ciężkie takie podejście na początku, bo ona mi się niezbyt podobała, ale po jakimś tam którymś razie, po którymś odsłuchu poczułam to, co miałam poczuć jako odbiorca tej piosenki i bardzo mi się ona spodobała. Była potem już do końca praktycznie w moim top 5. No i ten staging, no mam wrażenie, że odarł tę piosenkę z takiej delikatności, właśnie z takiej korelacji z tą naturą, nie wiem. Tak naprawdę teraz możemy przejść już do finału, bo powiedzieliśmy trochę o półfinałach i to, co się zdarzyło w głosowaniu finałowym. No, zgodzę się. Zacznę trochę od końca, czyli od tego, co się wydarzyło w głosowaniu widzów po głosowaniu jury. Chcę zacząć od momentu, kiedy dochodziliśmy już do końca. Wiadomy kraj, możemy wymienić nazwę Izrael, o Izraelu cały czas mówimy. Znajdował się na pierwszym miejscu po zgarnięciu prawie 300 punktów w televotingu, co też jest dla mnie trochę dziwne, powiem szczerze. Natomiast też muszę się przyznać, że ja tego występu nie oglądałem. Znaczy, byłem podczas niego, natomiast stałem odwrócony plecyma. Musiałam ja oglądać, żeby ci potem zrelacjonować. Tak. Natomiast moment, kiedy przechodzimy do top 3 bodajże, czyli Francja, Szwajcaria, Austria i to 0 dla Szwajcarii. To było jak gong. Absolutnie. Piosenka, która zdobyła 214 punktów u jury, dostaje 0 w televotingu. Trzecia piosenka w rankingu nagle dostaje 0 i jest wielki szok na całej arenie. A zwłaszcza, że naprawdę ja na początku nie byłam jakąś największą fanką Voyage, ale oglądając ja byłam tym zachwycona, bo to wyglądało, to brzmiało, to miało klimat i naprawdę, nawet jako osoba sceptycznie dosyć nastawiona do tej piosenki na początku, jeżeli to mnie przekonało, no to byłam pewna, że Europa to kupi mimo wszystko, a tutaj naprawdę tak słaby wynik i to 0 od publiczności, to mnie też strasznie zaskoczyło. To, co mnie jeszcze bardziej zaskoczyło i to negatywnie, to jest właśnie wynik Szwecji, który, umówmy się, był świetny, no bo to jest 4. miejsce i tutaj no nie można powiedzieć, że to jest słaby wynik, tylko biorąc pod uwagę to, że przez cały sezon mieliśmy pompowanie, że oni mają największe szanse na zwycięstwo i rzeczywiście to było widać w różnych statystykach, w liczbach, w tym zainteresowaniu, to powiem szczerze, że ja brałam pod uwagę oczywiście, że oni mogą mnie wygrać. Ja bardzo tego chciałam, ale jestem też trochę realistką w takich sytuacjach i biorę to pod uwagę, zwłaszcza, że właśnie była dosyć mocna konkurencja, chociażby w postaci JJ'a, ale spodziewałam się, że nawet jeżeli oni nie wygrają, to będzie miejsce na przykład 2, a tutaj, powiem szczerze, ja byłam w dużym szoku. No i chyba możemy przejść do tego, co miejsce 2 zdobyło, chociaż najchętniej byśmy chcieli, żeby tego 2 miejsca nie zdobyło. To przejdziemy teraz do Izraela. Ty nie oceniałaś tej piosenki na kanale, mówiłaś w podsumowaniu, kto może wygrać. Bo to pojawił się taki segment co do tej piosenki. Pojawił się segment i pojawił się też segment w podsumowaniu w ogóle już po Eurowizji. Też oceniałam i też się właśnie wypowiadałam na ten temat, więc dam teraz jakby Tobie tutaj, żebyś się wypowiedział, bo ja już mówiłam i ja zdania nie zmieniłam. No tak, a pewnie wszyscy, mam nadzieję, że wszyscy, którzy tego słuchają, chcieliby też poznać zdanie innej osoby. I powiem tak, według mnie, i myślę, że nie będę w tym odosobniony, Izraela na tym konkursie być nie powinno. Nie powinno być go w zeszłym roku, nie powinno go być w tym roku. Ja nie chcę wnikać, nie chcę nikomu wytykać palcami, czy coś było ustawione, czy nie było ustawione, bo my tego nie wiemy. O tym mówiłaś, o głosowaniu, że były różne wątpliwości. Jeżeli mamy powiedzieć o zaskoczeniach negatywnych, no to było chyba najbardziej negatywne zaskoczenie tego konkursu i nie czarujmy się, to był wielki strach do ostatnich sekund, żeby Austria zrobiła co najmniej 100 punktów,
które daje jej zwycięstwo, bo tam było kwestia 100 punktów. Gdyby Austria tych 100 punktów nie dostała, w mojej opinii byłby to koniec Eurowizji, na pewno takiej, jakiej znamy, ale wydaje mi się, że też takiej, w ogóle koniec Eurowizji. Albo koniec Eurowizji, albo początek bardzo, bardzo ciężkiej terapii szokowej dla EBU. Tak myślę, no. Wiesz co, no wierzyć w terapię szokową dla EBU. Niektórzy są zachwyceni. Ja nie powiem, w pierwszym sekundzie też byłem zachwycony odejściem Martina Esterdala, który był superwajzorem, ale czy to zmienia coś? Nie. Nic to nie zmienia. Esterdal był de facto tylko symbolem tych ostatnich kilku lat, kiedy przejął to po Jon Oli Sandzie. No i wydarzyły się różne niezbyt ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o Eurowizję, bo jednak Ola Sand był tym innowatorem, że tak powiem, tym reformatorem, a Esterdal był jakby to powiedzieć po polsku. Znaczy derewolucjonizatorem zdecydowanie, ale też no tym niszczycielem, o może tak to użyję tego słowa. Tylko, że no też to nie jest tylko on, no bo on jest na tej szczycie, a jednak mamy grupę referencyjną, mamy nadawców, no i tutaj też musimy poszukać różnych sprawek. Znaczy, mi nie chodzi o taką terapię szokową, że oni by nagle stwierdzili, że kurczę, bo my to jednak nie powinniśmy, może, nie wiem, dopuszczać Izraela, czy robić tego, czy tamtego. Nie, to jest nierealne. Tylko bardziej chodziło mi o terapię szokową, no bo wiadomo, tutaj już byłby konkret. Byłaby sytuacja, która ich stawia w bardzo problematycznym świetle, zarówno wizerunkowym, jak i finansowym, i wydaje mi się, że oni musieliby już teraz podjąć jakieś konkretne kroki i pokazać tak naprawdę, w którym oni miejscu stoją jakby w tej sytuacji, i musieliby się bardzo odsłonić, bo oni teraz też częściowo robią pewne rzeczy, moim zdaniem, w takich białych rękawiczkach i nie do końca bo oni mają swoje te statementy, wiadomo, że oni próbują uspokajać sytuację, ale wydaje mi się, że gdyby byli postawieni przed faktem dokonanym, że Izrael wygrał i teraz mogą albo zabrać na przykład Izraelowi możliwość organizacji, albo zostawić im tę możliwość, to mielibyśmy pewną taką jasność i wydaje mi się, że maski też by trochę spadły, pomimo że wydaje mi się, że one już bardzo mocno spadły, ale oni musieliby podjąć bardzo konkretne decyzje i bardzo ważne kroki, żeby się z tego jakoś wykaraskać i żeby to miało w ogóle jakiś sens w przyszłym roku. Znaczy tak, jeżeli chodzi o EBU, ja trochę pokładam nadzieję w tym, że nową szefową grupy referencyjnej stała się Maria Bordas z RTVE. Hiszpania była krajem, który otwarcie, jako jeden z niewielu, zaprotestował przeciw udziałowi Izraela w Eurowizji. I pytanie, czy postawienie na Bordas, tam też z tego co wiem wysoko postawiony członek z Islandii, która też protestowała, także jestem ciekawy, co te zmiany realnie dadzą. Nie wiem, po jakiej stronie jest Martin Green i to mnie zastanawia, natomiast fajnie by było, gdyby EBU chociaż przeprowadziła jakąkolwiek dyskusję, otwartą oczywiście, na temat udziału Izraela i... Tylko wydaje mi się, że tutaj nie do końca też chodzi o to, żeby stawać po jakiejś stronie, tylko żeby też wysłuchać, wydaje mi się, dwóch stron i nie być faworyzującym wobec którejkolwiek ze stron, bo wydaje mi się, że dałoby się tę sytuację też jakoś jeszcze ogarnąć, gdyby ona nie była tak zaogniona po zeszłym roku i po tym, gdzie jednak pewne różne rzeczy były mocniej wybaczane jednym niż drugim. I wydaje mi się, że to troszeczkę nam rozgrzało atmosferę, nawet nie troszeczkę, bo rozgrzało do czerwoności, do tego stopnia, że w zeszłym roku nie mieliśmy nawet pewności w dniu finału, czy ten finał to tak na 100% się odbędzie, czy tam nikt nie zrezygnuje, czy nie będzie jakiejś jeszcze afery. Natomiast to był zeszły rok. W tym roku mieliśmy sytuację trochę spokojniejszą i cieszę się, że to wyglądało trochę lepiej. Natomiast wydaje mi się, że to nadal jeszcze nie było to i ja się zgadzam, że trzeba podjąć jakieś decyzje i trzeba otworzyć się na dyskusję, tylko taką, gdzie naprawdę te argumenty i z jednej i z drugiej strony są równoważne, a nie bierzemy pod uwagę właśnie
że ktoś ma większą rację, a ktoś ma mniejszą. Okej, omówiliśmy sobie ten rok, który jest już eurowizyjnie za nami. No i tak naprawdę zaczynamy odliczanie do przyszłego sezonu, który no technicznie właściwie już się zaczął, no bo już się zaczęły różne wybory miasta gospodarza, już jakieś wstępne zgłoszenia na preselekcje są ogłaszane, że można wysyłać piosenki, więc ten sezon nam bardzo powoli startuje, on się zacznie tak w pełni, no wiadomo, po nowym roku. Natomiast czy masz jakieś życzenia, czy jakieś może spostrzeżenia, co się powinno poprawić na przykład w przyszłym roku, a może jakieś konkrety, co chciałbyś, żeby po prostu w przyszłym roku na Eurowizji się wydarzyło? To ja jeszcze tylko zaczynając powiem jedną rzecz, że tak na dobrą sprawę sezon to od 1 września się zacznie, bo to już wtedy trzeba będzie śledzić, jakie piosenki potencjalnie mogą brać udział, no bo od 1 września mogą brać. No tak, ale one już są tworzone i już na przykład w sierpniu są pierwsze deadline'y do zgłoszeń, czyli one będą opublikowane właśnie już po tym terminie we wrześniu, ale już teraz jakby trzeba je tworzyć, szykować. Tak, ja się zgadzam oczywiście z tym. I co byśmy chcieli na przyszły rok? Powiem tak, organizacyjnie bardzo podobnego roku co teraz. Stagingowo jak najbardziej takiego samego roku co teraz. O kilku kwestiach negatywnych, których byśmy nie chcieli, to w zasadzie już żeśmy powiedzieli i myślę, że nie ma co tego tematu wyczerpywać. Na pewno chciałbym zobaczyć troszkę więcej takich może alternatywnych utworów na przyszły rok, bo to by było coś ciekawszego. No i na pewno chciałbym zobaczyć też dobre polskie preselekcje. Zgodzę się, ja bym tutaj dodała jeszcze coś takiego, bo w tym roku mieliśmy bardzo mocny poziom, ale on był taki nakierowany bardzo mocno na szybkie piosenki, mocne, takie typowo televotingowe i chciałabym, pomimo że ja raczej, jeżeli miałabym siebie określić, to bardziej określiłabym siebie jako taką fankę takich szybszych utworów niż ballad, ale w momencie, kiedy tych szybkich i mocnych utworów jest aż tyle, to powiem szczerze, że tych ballad i tych wolniejszych utworów to mi jednak trochę brakowało. A tu się zgodzę faktycznie, że tych wolnych utworów brakowało w tym roku. No bo jednak powiedzmy sobie szczerze, no było ich trochę, ale to top 3, o którym mówimy, czyli o Francji, o Austrii i o Szwajcarii, no to były wolne piosenki. Mówię o jurorskim oczywiście top 3. I takich piosenek też nam jednak na Eurowizji potrzeba, no nie czarujmy się. A co bym chciał na przyszły rok ogólnie z piosenek? Na pewno też bym chciał kogoś mocnego z Polski, z mocnym utworem. To na pewno. Na pewno bym chciał, żeby Melody Festivalen zostało takie jak w tym roku, czyli znowu pojechało coś nieoczekiwanego, a nie... Najlepiej jeszcze raz Kaj. Tak. Musiałam to powiedzieć, przepraszam. Ale to też był dobry utwór, dobry wybór, przepraszam. Coś w tym stylu, albo właśnie Kaj po raz drugi. Po szwedzku. Ale to nierealne, żeby po raz drugi. Nierealne? Nie rok po roku. No nie, to nie jest specjalnie realne. Za kilka lat, owszem, zgadzam się, jest realne, ale za rok wydaje mi się, że nie. To jest taki żart z mojej strony, ale... O tyle nierealny, że po Corneli Jacobs też mieliśmy mieć coś innego, a była Lorin, także... No i był ten streak znowu z Markusem i Martinusem i w tym roku miał być, to jest moja teza, że miał być Mons Zelmerlöw, no ale była pewna niespodzianka. Co jeszcze bym chciał w przyszłym roku? Ja bym chciał troszkę powrotów, powiem Ci szczerze, przynajmniej 1-2, to by mnie interesowało. Na ile to jest realne? Szczerze mówiąc nie wiem. Wątpliwe, że taka Bośnia wróci, Turcja też, ale na przykład Macedonia Północna czy Rumunia, tudzież Bułgaria, czemu nie? Nie mam żadnych dowodów na poparcie tego, co teraz powiem, ale intuicja mi podpowiada, że niestety, ale raczej powrotów, to ja się tutaj za bardzo nie spodziewam na przyszły rok. No bo realnie, Turcja i Bośnia wykluczam absolutnie. To się nie wydarzy na pewno. Mołdawia, Rumunia wątpię, bo wydaje mi się, że się nic drastycznie nie zmieniło, a powody były takie, jakie były. Co do Bułgarii, nie wiem, czy zainteresowanie Eurowizją w Bułgarii jest aż tak duże, żeby na przykład społeczeństwo cisnęło na ten powrót i żeby była jakaś presja, więc powiem szczerze, że ja za bardzo chyba się nie spodziewam, że ktoś nam wróci. Mi jeszcze przyszło do głowy, czy możemy się spodziewać na przykład debiutu.
czy jest taki kraj. Ja myślę na przykład o Kazachstanie. Ja wiem, że to jest średnio realne, bo oni nawet z juniora zrezygnowali. Nie wiem, czy wrócili, czy nie wrócili, bo już też nie śledzę w tej chwili juniora. Natomiast ciekawe jest, czy EBU faktycznie przy tym założeniu, że nikt nie wraca, czyli zostajemy z tymi 36-7 krajami, już tak powiedzmy, czy na przykład debiut takiego Kazachstanu nie byłby czymś, co EBU by chciała wprowadzić? No tylko pytanie, czy nadawca z Kazachstanu by chciał, no bo jeżeli było wycofanie się z juniora, no to raczej tym bardziej tutaj no na dorosłą Eurowizję trzeba poświęcić no zdecydowanie więcej środków finansowych i generalnie medialnych, więc no nie wiem. Natomiast czy jest jeszcze jakiś kraj, który mógłby technicznie, teoretycznie zadebiutować? No, Kosowo, mówi się o tym Kosowie, ale to jest grząski grunt i wydaje mi się, że to się na pewno w najbliższym czasie nie wydarzy. Ja pozostanę najmocniej, że chciałbym na przyszły rok dużej dyskusji nad udziałem pewnego kraju na i dobre polskie preselekcje. A ja bym chciała bardzo taki fajny sezon, taki, który rzeczywiście byłby bardzo emocjonujący. I wiem, że to jest takie myślenie życzeniowe i nawet nie jestem w stanie tutaj na ten moment wymienić jakichś konkretnych nazwisk, ale chciałabym, żeby na Eurowizji pojawił się w przyszłym roku ktoś, na kogo na przykład już od lat czekam, żeby na tej Eurowizji się pojawił. Mam pewne nazwiska, propozycje w głowie, mam pewne pomysły. Natomiast czy to byłoby realne, tego nie wiem, ale czas pokaże. Słuchajcie, bo też tak na przyszłość, bo być może będziesz chciała kontynuować na przykład ten rodzaj podcastu. Także dajcie nam znać, czy byście na przykład chcieli w przyszłości usłyszeć taki odcinek, taki podcast na temat kogo byśmy widzieli na Eurowizji. Tak, bo przyznamy się tutaj bez bicia, że mieliśmy podejście do nagrania takiego odcinka, natomiast bardzo nam to słabo wyszło. Miałam sporo nagranego materiału, natomiast potem jak już chciałam go zmontować i zobaczyć, co tam w ogóle mamy i co się nagrało, no to okazało się, że strasznie wrzeszczymy, gadamy po prostu od rzeczy, bez planu, no bo to był też taki bez planu, powiedzmy, taka nagrywka. I żałujcie, bo w fajnych okolicznościach przyrody. Tak, było w bardzo fajnych okolicznościach przyrody to nagrywane, natomiast no cały czas jest taka możliwość, żebyśmy nagrali taki odcinek. Dajcie znać, czy to by Wam się podobało, bo tutaj myślę, że moglibyśmy rozwinąć ten temat bardzo mocno. A tymczasem ja myślę, że chyba będziemy się już z Wami żegnać. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Dajcie koniecznie znać, czy podobało Wam się to, że był to podcast, ponieważ no to jest nowy format, nowy pomysł, nowy eksperyment z mojej strony i jestem ciekawa, czy Wam się to podobało, czy Wam odpowiada taka forma. Nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić łapki w górę i subskrypcję na moim kanale. I przypomnę Wam jeszcze to, co mówiłam na samym początku. Oczywiście filmy nadal będą się pojawiać. Tutaj ten podcast to jest tylko taki przerywnik i możecie się spodziewać jak najbardziej w najbliższym czasie kolejnych filmów. A tymczasem jeszcze tutaj oddam głos mojemu gościowi dzisiejszemu. Tak, ja się krótko tylko przywitam jeszcze raz, ponieważ to jest mój pierwszy udział jako gościa specjalnego na tym kanale. Był już jeden gość specjalny, miauczący, że tak powiem, gość specjalny. Cieszę się, że mogliście usłyszeć trochę moich opinii i też bym chciał, żebyście powiedzieli od siebie, co o tym myślicie, co sądzicie o takim formacie, być może się ze mną zgadzacie, być może się ze mną nie zgadzacie. Też by było mi fajnie, gdybym wiedział coś na ten temat. No i nie mówię do widzenia, a do zobaczenia. No to co, dziękujemy Wam serdecznie za wysłuchanie do końca tego podcastu. Dziękuję Wam serdecznie za obecność i widzimy się wkrótce. Papatki! Do zobaczenia.